tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Czyżby to był miesiąc pełen pozytywnych zaskoczeń? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz, ale no tutaj pojawia się sporo kielichów jak na razie. Co odchodzi do przeszłości? To akurat bardzo dobrze. 7 mieczy. Jak Wy się przedstawiacie? O wow, niezły miesiąc, naprawdę. Słuchajcie, tylko pozazdrościć. Chyba ktoś z Was się urlopuje. Jaka będzie dla Was rada? Czego raczej nie robić i czego unikać? Pojawiło się 2 rycerzy. Mieczy i kielichów. Ale też w ogóle nie wiem czemu, ale są jakieś miecze. To znaczy tak, na jedno to dobrze, dlatego że 7 z nich odchodzi do przeszłości. Ale tutaj coś pojawiło się dziwnego w energii z przełożenia. Być może jest to związane z energią z poprzedniego miesiąca lub z poprzednich tygodni. Słuchajcie, z przełożenia jest karta dla Was 9 mieczy, a 9 mieczy to jest taki chomik w głowie, który nie może wystopować. To jest szukanie dziury w całym, to jest wymyślanie sobie problemów, to jest stresowanie się, albo w ogóle bycie pod gradobiciem po prostu obowiązków, pytań jakichś dziwnych, jeśli chodzi o Wasze otoczenie. I w ogóle mam wrażenie, że ktoś z Was bardzo potrzebuje urlopu, ale nie tylko jeśli chodzi o fizyczność i o ciało, ale też jeśli chodzi o psychikę. I wydaje mi się, że ten urlop właśnie w tym miesiącu nadchodzi. 9 mieczy mogłaby sugerować, tak jak już wspomniałem, energię z poprzednich tygodni, ale też może w ogóle sugerować, że w tym miesiącu trzeba szczególnie zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Gdzieś ukojenie Wam się przyda, oczyszczenie głowy ze zbędnych myśli. A jak to zrobicie, to już zależy od Was. Czy patrząc sobie na morze w egzotycznym kraju, czy na przykład, no nie wiem, medytując u siebie w domu na kanapie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta rycerza kielichów, a rycerz kielichów przedstawia raczej osobę zadowoloną, radosną, której w głowie nie są jakieś poważne rzeczy, tylko raczej gdzieś korzystanie z pogody, korzystanie z urlopu, gdzieś korzystanie z tego, że ewidentnie jest sporo optymizmu tutaj, co powiedziałbym, że jest troszeczkę wprost przeciwne do tej 9 mieczy, ale to właśnie bardzo dobrze, dlatego że gdzieś na jej miejsce przychodzi raczej radość,
No i gdzieś taka frywolność, słuchajcie, tak bym powiedział. No, lwy czują lato, zwłaszcza te lwy, które lubią właśnie lato. A myślę, że większość z Was pewnie lubi, w końcu jesteście znakiem ognistym. Słuchajcie, przychodzi do Was karta dwójki kielichów i no, jest to piękna karta, bo ta karta mogłaby mówić o miłości, czułości, pogodzeniu się, poprawnych, miłych stosunkach z kimś bliskim, na kim Wam zależy. To też jest, słuchajcie, w ogóle dobry miesiąc do tego, aby się z kimś pogodzić, aby wyciągnąć rękę na zgodę jako pierwszy lub jako pierwsza. W ogóle mi się wydaje, że tutaj może być pewne zaskoczenie, dlatego że ktoś bliski zaproponuje Wam coś wspólnego, takiego, które rzeczywiście jest nieoczekiwane. Nie wiem, czy to chodzi, słuchajcie, o wspólny wyjazd, czy o wspólny... słuchajcie, może ktoś się zaręczy, ale to w czytaniach na miłość i uczucia może będzie. W każdym razie tutaj widzę, że raczej otoczenie w tym miesiącu sprzyja i tutaj jest wymiana takiej dobrej energii. Zobaczcie, tutaj jest jakieś stukanie się kielichami. No dobrze. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi karta siódemki mieczy, a siódemka mieczy mogłaby przedstawiać oszusta, złodzieja, osobę, która nie mówi Wam całej prawdy lub tam konszachtuje z kimś innym za plecami. I teraz tak, ta karta odchodzi do przeszłości, więc wydaje mi się, że jesteście w stanie tutaj ominąć jakieś właśnie oszustwo, być może nawet finansowe. Mam też w ogóle wrażenie, że była ostatnio pewna sprawa u części z Was, pewna zagwozdka i nie wiadomo było, jak podejść do tego problemu i wydaje mi się, że tutaj gdzieś wreszcie znajdziecie sposób, a tym sposobem gdzieś będzie takie podejście takie żartobliwe, takie wiecie, zaczepne trochę, ale takie raczej pokojowe. Na wesoło, tak bym powiedział. W każdym razie ta siódemka mieczy odchodząca do przeszłości też sugeruje w ogóle, że jakaś sytuacja, która rzeczywiście ostatnio spędzała Wam sens powiek, mam wrażenie, że tutaj nawet nie tyle co się wyjaśni, ale po prostu stwierdzicie, że nie ma sensu już się tym przejmować, bo to gdzieś było troszeczkę napompowane. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta maga, czy tam alchemika i fantastycznie, dlatego że mag to karta manifestacji i być może przydarzy Wam się coś niespodziewanego z drugą osobą, osobą, na której Wam zależy. Czy to będzie wspólny wyjazd, czy cokolwiek innego. Tutaj mam wrażenie, że coś pójdzie po Waszej myśli. Karta maga w ogóle też sugeruje osobę, która jest pełna energii, pełna wigoru, gdzieś tutaj ma siłę do tego, aby pracować kreatywnie, do tego, aby odpoczywać i jeszcze do tego na przykład zwiedzać gdzieś, jeśli jest na urlopie. Bardzo fajnie. Mag jest takim w ogóle czarującym osobnikiem i niewątpliwie tego czaru i flirtu w sobie w tym miesiącu macie. W razie zobaczcie, jest dla Was karta rycerza mieczy, a rycerz mieczy, tutaj jest i rycerz kielichów i mieczy, mógłby sugerować, żeby zawalczyć zawalczyć w imię wyższych wartości, czyli tam miłości, przyjaźni, rodziny, cokolwiek jest dla Was wyższą wartością. Chodzi o to, żeby gdzieś tutaj rzeczywiście postarać się odnowić pewną relację, odbudować, być może zbierać nowe wspomnienia i gdzieś zapominać o tych starych, niefajnych. Na przykład rycerz mieczy w ogóle sugeruje, żeby troszeczkę odpuścić sobie walkę w tym miesiącu. Raczej tutaj mam wrażenie, że wszystko ma być humorystycznie i tak wiecie, naokoło. Już Wy wiecie jak. A o kogo chodzi, to nie wiem. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta dwójki buław, momento. Powiedziałbym tak. Dwójka buław mogłaby sugerować strefę komfortu. I powiem inaczej właśnie, na opak trochę. Nie unikajcie strefy komfortu. Przyda Wam się rzeczywiście wolny urlop, mniej obowiązków. Jeśli na przykład
nie zapowiada się, co już wy sobie coś tam wymyślicie. Tak bym zasugerował. Też jest jeszcze jedna rada, żeby nie być więźniem swoich poglądów, swojego umysłu, nie narzucać sobie jakichś tutaj skomplikowanych, ograniczających problemów. No bo gdzieś wychodzi na to, że te problemy to tylko rozdmuchujecie, wcale nie są takie duże. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla Was ogólna energia. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji, w związku. Powiedzmy w relacji, bo różne są relacje. Ktoś bardzo chce rządzić i dominować. Jak wy się przedstawiacie? Być może będzie pewna rozłąka, ale nie mówię o jakiejś separacji, tylko na przykład o tym, że jedno z Was jedzie na urlop w samotności lub ze znajomymi, czy tam z kimkolwiek innym, a być może jedno z Was gdzieś, nie wiem, jest w pracy, poza Waszym miastem czy krajem. No i jest w cudzysłowie rozłąka. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, to jest zwłaszcza przekaz do osób, które są w związkach z takimi trochę kontrolującymi osobami, zazdrosnymi. W radzie jest, żeby dosłownie spełniać swoje marzenia. To banalnie zabrzmiało, ale chodzi gdzieś o to, żeby nie pozwolić na to, żeby druga osoba ograniczała Wam możliwości i żebyście rezygnowały ze swoich celów dla drugiej kontrolującej osoby. Dlatego, że związek powinien polegać na tym, że gdzieś patrzycie w jedną stronę, ale gdzieś idziecie obok siebie, a nie to, że uwiesicie się tutaj sobie na szyi i nie ruszysz nigdzie beze mnie. Bez sensu, to nie chodzi o to. Ale z przełożenia dla związków jest karta siły, karta mocy. Oj, tutaj słuchajcie, sporo ego się pokazuje, sporo takiej buńczucznej energii. Mam wrażenie, że jedno drugiemu lubi, że tak powiem, dokazywać i na odwrót. Tutaj wydaje mi się, że może być rzeczywiście dosyć sporo takich niepotrzebnych zupełnie spięć, tylko i wyłącznie dlatego, że kogoś poniosą emocje i tutaj trzeba będzie ochronić swoje ego czy swoje zdanie. Może to nawet być związane z różnicą poglądów. Jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia karta siły i karta mocy sugeruje, że jest tutaj dużo okazji, wiecie do czego? Do romansów, po prostu. Mam w ogóle wrażenie też, że Wy tych romansów w ogóle nie chcecie, nie potrzebujecie i wolicie się skupić na czymś zupełnie innym. Wręcz osoby, które się gdzieś tutaj starają o Was, tak w takim sensie romansowym, wydają Wam się zabawne. Takie, Mam wrażenie w ogóle, że tutaj ktoś może używać takich, jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało źle, takich tanich, słuchajcie, sposobów na podryw. Takie, że na przykład, nie wiem, jak to się mówi, że czy bolało jak spadałeś z nieba? Na przykład, wiecie o co chodzi. Może nie dokładnie o to chodzi, ale są takie osoby i mam wrażenie, że tutaj sporo takich będzie, co Was troszeczkę osłabi. W ogólnej energii dla związków karta rycerza buław, który jest właśnie w gorącej wodzie kąpany, zazdrosny, trochę kontrolujący. Rycerz buław tutaj chce rządzić i powiedziałbym znowu, że rzeczywiście może być tutaj sporo niepotrzebnych spięć na tej płaszczyźnie.
Tutaj mam wrażenie, że ktoś może mieć problem z zaufaniem i trzeba rzeczywiście nad tym popracować, zwłaszcza dla związków, które są z długim stażem. No, bez sensu. A słuchajcie, dla nowych to jeszcze bardziej, żeby gdzieś takie rzeczy się później nie rozwijały i nie szły dalej. W ogólnej energii dla singli jest rycerz buław, czyli przedstawiciel trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, ale ten rycerz na nosorożcu, on raczej jest taką osobą, która właśnie stosuje takie tanie chwyty po to, żeby zaciągnąć kogoś do łóżka na przykład. I wydaje mi się, że sporo takich osób będzie dookoła Was w tym miesiącu. Nie mylcie czegoś takiego z takim emocjonalnym zaangażowaniem, tak bym powiedział. Tutaj trzeba czytać inne osoby, ale wydaje mi się, że umiecie. Zobaczcie, jak pokazuje się partner lub partnerka w związku lub w relacji. Jako karta króla buław, czy tam królowej buław. Jest to osoba, która jest bardzo pewna siebie, która lubi przewodzić, rządzić, postawić na swoim. Jest to, słuchajcie, też osoba dosyć namiętna, która ma silne potrzeby w związku właśnie z tą swoją namiętnością. Wydaje mi się, że troszeczkę jesteście w stosunku do tej osoby wycofane, jeśli chodzi o fizyczność, dlatego, że chcecie coś tej drugiej osobie pokazać. Może lekki fok, żeby ktoś tutaj, przemyślał coś albo bardziej się starał. Jeśli chodzi o single, to przychodzi do Was karta króla buław. I właśnie król buław to jest osoba, czy tam królowa buław, to już sobie odwracajcie. Jest to osoba, która chce romansu, która chce flirtować, która chce gdzieś tutaj, słuchajcie, nawet powiedziałbym takiej relacji na jej zasadach. Wydaje mi się, że lepiej się w to nie wikłać. Zwłaszcza jeśli są to osoby, które już znacie z wcześniej, a tutaj gdzieś przyjdzie im do głowy, żeby się znowu pojawić, bo potrzebują uwagi, atencji, nie wiadomo czego. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta pustelnika i pustelnik to jest właśnie osoba, która potrzebuje więcej dystansu, przestrzeni, która potrzebuje więcej zaufania i mam w ogóle wrażenie, że jest gdzieś tutaj rozłąka pomiędzy Wami a drugą osobą. Nawet nie tylko taka związana z jakąś separacją, tylko po prostu z tym, że spędzacie oddzielnie wakacje. Albo na przykład jedno z Was pracuje gdzieś daleko i się długo nie widzicie. Co dla Was jest ok, dlatego że tutaj macie czas, żeby nazbierać siły. Jeśli chodzi o pustelnika dla singli, to powiedziałbym, że Wy izolujecie się, wycofujecie się, jeśli chodzi o relacje z takimi rzeczywiście potencjalnymi kochankami. Tak bym to nazwał. Wydaje mi się, że w ogóle w tym miesiącu bardziej zwracacie uwagę na bycie z przyjaciółmi, z rodziną. Jakoś chyba randki nie są Wam w głowie. Tak bym powiedział, to chyba nie jest na to czas. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś jedzie na wakacje, na urlop, to podczas urlopu może być sporo okazji do romansów, ale Wy tego nie bierzecie, ponieważ od razu wiecie, że to jest niepoważne. Słuchajcie, rada dla związków, karta gwiazdy. Przepiękna i moja ulubiona karta. Ale ona mogłaby tutaj sugerować po pierwsze marzenia, czyli słuchajcie, nie pozwolić, żeby partner bądź partnerka Was ograniczała, czy tam ograniczał, jeśli chodzi o swój własny rozwój. I nie chodzi mi o to, że tutaj nagle macie rzucić wszystko, rozstać się i jechać na drugi koniec świata, bo tak chcecie i tam zostać i nie wiadomo co robić. Tylko słuchajcie, chodzi o to, żeby dać sobie rzeczywiście więcej przestrzeni. Nad tym popracujcie. Może Wy też zabieracie drugiej osobie za dużo, a nie wiecie. Karta gwiazdy też w ogóle sugeruje, że tutaj nie zgadzać się na mydlenie oczu i słuchajcie, rozmawiać trzeba konkretnie i szczerze, a nie to, że też rzeczywiście tutaj focha strzelacie i liczycie na to, że druga osoba się czegoś domyśli. Nie domyśli się. W radzie dla singli jest karta gwiazdy i słuchajcie, gwiazda przepiękna karta, która mogłaby sugerować nadzieję, która mogłaby sugerować taki pozytywny
pozytywne nastawienie i taki spokój ducha. O co chodzi? Jeśli nie w tym miesiącu, to w następnym. Jeśli nie w tym roku, to w następnym. Tutaj wypadałoby wyjść z takiego założenia, że nie potrzebujecie drugiej osoby, żeby rzeczywiście poczuć się tutaj całością. No nie, no wy jesteście już jedną całością. Szukacie kogoś, kto też tworzy całość i nie będzie gdzieś tutaj chcieć tylko romansu albo jakiejś toksycznej relacji lub ograniczającej. Momento. Czego nie robić, czego unikać dla związków Król Monet. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale niedobrze będzie się zapożyczać finansowo u drugiej osoby, chyba że macie wspólne finanse, no to żeby nie było tak, że jedno z Was zabierze coś dla siebie. O, tak bym powiedział, bez wiedzy drugiej. Nie konszachtować za plecami finansowo. W ogóle tu jest taka informacja, żeby nie pozwolić też komuś rządzić w relacji, dlatego że no, w relacji gdzieś ma być balans i jedno i drugie no, gdzieś ma być na równi. Czego unikać dla singli? Karta Króla Monet. Być może, słuchajcie, byka, panny lub koziorożca. A może w ogóle słuchajcie romansów z osobami, które poznacie na szkoleniach, na wyjazdach służbowych, może w ogóle w pracy, czy tam na uczelni. To będzie tylko i wyłącznie romansem. Jeśli chcecie romansu, ok. Jeśli nie chcecie później no, gdzieś tutaj czuć zranienia, to raczej się w to nie angażujcie. Sprawdźmy, co tam w pracy i w finansach. Jaka będzie dla Was ogólna energia na lipiec. Co do Was przychodzi, co się pojawia. Żonglowanie wyborami. Słuchajcie, to też może być związane z tym, że ktoś z Was ma no, taką, jak to powiedzieć, niespodziewane z zaskoczenia zaproszenie na jakiś wyjazd na przykład, czy urlop, czy coś tam i zastanawiacie się, czy dobrze będzie to wyglądało, że tak znienacka nagle no gdzieś tutaj powiecie szefowi, że za tydzień mnie nie ma. Ma to sens? Co odchodzi do przeszłości? Szefowi lub szefowej, no bo wiadomo, że każdy ma tam inaczej. Jak Wy się przedstawiacie? O, tutaj jakiś pojazd coś Wam chce przekazać. Chyba wiecie, co jednak wybieracie dystans do pracy, czyli jakiś urlop. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, że tutaj trzeba panować nad swoimi emocjami i nie wydawać kasy na głupoty. Być może dlatego, że przyda Wam się niedługo na coś nieoczekiwanego i nie mówię, że tam zepsuje się pralka czy coś, tylko raczej no, zainwestowanie pieniędzy w siebie lub w podróż. W każdym razie spokojnie. Spokojnie i wydaje mi się, że tak jak mówiłem, ktoś ma urlop, bo zobaczcie, z przełożenia jest 4 mieczy. Karta takiego spoczynku, wyleczenia, zaleczenia, odpuszczenia. I dla mnie to jest może rzeczywiście związane z tym, że obowiązków w tym miesiącu będzie mniej. Albo Wy już wiecie, jak zrobić, żeby było mniej. 4 mieczy sugeruje, że gdzieś tutaj możecie spać spokojnie, jeśli chodzi o coś, co Wam się należy. Jeśli na przykład walczycie z kimś na drodze sądowej, albo w tym miesiącu to jeszcze się nie rozwikła, albo rozwikła się na Waszą korzyść. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Króla Buław. No a Król Buław jest właśnie jakimś dobrym szefem. On umie przewodzić, umie zarządzać, jest pewny siebie i teraz tak. Tutaj mam wrażenie, że wiecie, jak rozmawiać z szefostwem, zwłaszcza jeśli chcecie dodatkowego urlopu bądź jakichś tam zasileń urlopowych.
Ewentualnie, no tutaj bym powiedział, że trzeba w tym miesiącu szczególną uwagę zwrócić na wydawanie pieniędzy. No tutaj trzeba trzymać się planu, jeśli w ogóle jakiś macie. No tak bym zasugerował. Plan się przyda. Co do Was przychodzi? A jest to karta dwójki monet, czyli karta żonglera. No dosłownie, który żongluje wyborami. Iść na urlop czy nie iść? A jeśli nie mam już więcej na razie dni urlopowych albo mam za jakiś czas, to czy iść na to zwolnienie, czy nie? Wiecie, o co chodzi. Ewentualnie dwójka monet sugeruje, że w ogóle no tutaj gdzieś trzeba ważyć odpowiednio pieniądze i ważyć wagę jakichś swoich zachcianek. Czy te na pewno teraz muszę mieć? Te buty, czy ten samochód, czy tę grę, konsolę, nie wiadomo co, telewizor. Czy mogę chwilę zaczekać, zaoszczędzić i mieć więcej na coś lepszego? O, chyba jednak tutaj jest potwierdzenie, że warto zaczekać. Do przeszłości odchodzi karta szóstki buław, a szóstka buław jest kartą zwycięstwa. I teraz tak, mam wrażenie, że osoby, które negocjują coś z szefostwem, to a nie, no to już mówiłem, że raczej wybieracie tą opcję, nie to, że tutaj jakoś tak twardo stawiacie swoje granice i jakąś robicie małą awanti, tylko raczej właśnie humorystycznie, to już Wam mówiłem. Ale w ogóle ta karta sugeruje, że w tym miesiącu jakaś sprawa sądowa się nie rozwikła lub no gdzieś będzie, mam wrażenie, na Waszą korzyść, ale i tak jakieś będzie opóźnienie. Nie wiem zupełnie o co chodzi. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta dwójki mieczy, czyli karta, która przedstawia taką zamkniętą i broniącą dostępu pozycję. O co chodzi? No rzeczywiście, może ktoś tutaj idzie na zwolnienie albo bierze urlop. Po prostu, jeśli nawet nie macie tych urlopów, to mam wrażenie, że wiecie jak zrobić, żeby się nie narobić. Świetnie Wam to wychodzi w tym miesiącu, ale pamiętajcie, że ten król buław obserwuje. Dwójka mieczy też w ogóle sugeruje, że umiecie zaznaczyć granice w pracy, ale właśnie w taki sposób nie przerażający drugą osobę, żeby tutaj w kłótni nie wszczynać. No i właśnie, zobaczcie, w Radzie macie piątkę buław, czyli kartę konfliktu lub rywalizacji. I jeśli mają być tutaj jakieś rozmowy o pieniądze, czy o kontrakty, czy o cokolwiek, no to właśnie na drodze takiej spokojnej. Nie konfliktować się. Ewentualnie ta karta sugeruje właśnie, że tutaj oko szefa lub szefowej patrzy i nie przesadzać z tym obijaniem się, bo mam wrażenie, że lipiec będzie taki, wiecie, gorąco, lato, człowiekowi się nie chce. Jeśli chodzi o to, czego nie robić, czego unikać, szóstka mieczy i słuchajcie, to jest ciekawe, bo unikać zmian zawodowych w tym miesiącu, to po pierwsze. Tutaj widzę, że to zwycięstwo odchodzi do przeszłości, czyli jakaś zmiana zawodowa może nie wyjść, więc lepiej to odłożyć w czasie. Jeszcze jedna rzecz. Nie chwalić się, że macie jakieś rozmowy kwalifikacyjne albo że macie jakieś pomysły na biznesy, bo ewidentnie ktoś może chcieć to wykorzystać lub gdzieś tam szepnąć szefowi i zmieni sposób traktowania Was. O, tak bym powiedział. Pieniądze lubią ciszę. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.